Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Range Rovera Sporta. Zacznę nietypowo, z pytaniem do Was. Pełna nazwa modelu wraz z marką to Range Rover Sport, czy może jednak Land Rover Range Rover Sport? Do tej pory zawsze uważałem, że producentem, czyli marką, jest Land Rover, a dopiero dalej był model z rodziny Range Rover. Ale przygotowując ten materiał zauważyłem, że na oficjalnej stronie Land Rovera Range Rover jest traktowany jako oddzielna marka. No i w sumie faktycznie mówi się Range Rover Sport, a nie Land Rover Range Rover Sport. Może Wy mi pomożecie z rozwikłaniem tej zagadki? A tymczasem skupmy się na wyglądzie tej bestii. Range Rovera nie da się pomylić z żadnym innym autem. Większość modeli ma charakterystyczny, taki monumentalny kształt i to zwraca na siebie uwagę i może się podobać. Auto robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w jakiejś ciekawej konfiguracji, na przykład jak ta testowana, czyli czerwony lakier, czarna góra nadwozia i czarne, ogromne, bo aż 22-calowe felgi. A jeszcze, żeby tego było mało, to Sport może być wyposażony w opcjonalne, pneumatyczne, regulowane zawieszenie, gdzie mamy 3 poziomy i na najwyższym poziomie prześwit to niemal 28 cm. Wtedy to dopiero auto robi ogromne wrażenie. Chociaż mi jeszcze bardziej się podoba, jak jest na najniższym położeniu, gdzie ciężko w ogóle włożyć rękę pomiędzy koło a nadkole. Sport sam w sobie jest też naprawdę duży i mierzy 4879 mm długości. Chociaż największy problem miałem z szerokością. Samochód ze złożonymi lusterkami ma 2073 mm szerokości, a z rozłożonymi to już 2220 mm. A to naprawdę bardzo dużo i ja miałem problem, żeby wjechać do swojego garażu. Ważne, żeby o tym pamiętać. Jak będziecie chcieli Sporta, to zmierzcie wcześniej garaż. Nie byłbym sobą, gdybym nieco nie ponarzekał na atrapy. Niestety i Range Rover się ich nie ustrzegł. I tutaj mamy atrapy wylotów powietrza po bokach, a także i tutaj na masce. Tutaj jeszcze łudziłem się, że to prawdziwe wycięcia, ale niestety sprawdziłem pod maską i jest to atrapa. Szkoda. Na szczęście wydechy to nie atrapa. To znaczy jest wycięty większy otwór w zderzaku i dopiero dalej są rury, ale to da się przeżyć. Zwłaszcza, że wydech cudownie ryczy. Więcej będzie później. Teraz pora na bagażnik. Kufer jest ustawny i według producenta ma aż 623 litry, co wydaje mi się przesadzone. Ja bym tu powiedział, że jest około 500 litrów, chyba że producent liczy też tą dziurę pod podłogą. Tam jest co prawda koło dojazdowe, a nie zestaw naprawczy, co akurat szanuję, bo jak widzicie, koło jest brudne, bo mi się przydało. Na obwodnicy przebiłem oponę i musiałem się nim poratować. Swoją drogą, ależ te 22-calowe koła są ciężkie. Kufer ma też wysoki próg załadunkowy, ale z pneumatyką dostajemy też regulację wysokości tyłu, więc tutaj to nie jest aż tak duży problem. Po złożeniu tylnej kanapy zwiększymy pojemność bagażnika do 1463 litrów. Szkoda tylko, że podłoga nie jest idealnie płaska oraz szkoda, że nie da się złożyć kanapy z poziomu bagażnika. Trzeba niestety wejść na tył. Poza tym w bagażniku znalazłem 4 haczyki na zakupy, a także i gniazdo pod zapalniczkę. To wskakujemy na tylne fotele. Tutaj nie można narzekać na brak miejsca. Ja ze swoim wzrostem 186 cm bez problemu się zmieściłem. Dodatkowo oparcie jest regulowane, więc w trasie jest naprawdę wygodnie i komfortowo, bo do dyspozycji mamy m.in. spory podłokietnik z 2 miejscami na poje oraz z dodatkowym zamykanym schowkiem. Są też oddzielne nawiewy i złącza, a także i podgrzewanie oraz wentylowanie tylnej kanapy. 4-strefowa klimatyzacja oraz to podgrzewanie i wentylowanie to jest oczywiście opcja dodatkowo płatna. Minusem z tyłu jest piano black przy sterowaniu od szyb. Tu powinien być inny materiał. Aha, i miło, że mamy dodatkowe dysze od nawiewów, które wieją nam od góry. Chociaż najmilej jest oczywiście z przodu, gdzie mamy przepastne i bardzo wygodne fotele, oczywiście regulowane elektrycznie, a w opcji mogą być podgrzewane i wentylowane. Ciekawym rozwiązaniem jest mały regulowany kapitański podłokietnik dla obu foteli z przodu. W sumie to jeszcze lepiej by było, gdyby był on po obu stronach, ale tak też jest dobrze. Niezła jest też deska rozdzielcza, która robi wrażenie. Ma dużo ekranów i świecidełek, ale z pozoru nie przytłacza nimi aż tak bardzo. Producent tutaj zastosował aż 3 ekrany, z czego 2 z nich są na środku i pracują tak jakby w parze. W ogóle zobaczcie na górny ekran, który możemy sobie wedle uznania pochylić, co jest ciekawym rozwiązaniem. Ekrany mają świetne grafiki, ale niestety mają parę wad.
Po pierwsze, jak widzicie, nie wszystko uruchamia się od razu, czasem jest opóźnienie. Po drugie, ekran się mocno palcuje i jak już zgaśnie, to wygląda kiepsko. No i właśnie, raz mi się ekrany nie uruchomiły. To znaczy odpaliłem auto, chciałem gdzieś tam wyjechać tyłem z parkingu, a ekrany akurat oba się zapaliły, ale nic nie wyświetlały. Dopiero po jakichś 30 sekundach odpaliły się ponownie i już działały normalnie. Tylko raz miałem taką sytuację i zgłosiłem to oczywiście do serwisu, no ale wciąż jest to trochę dziwne i słabe. Kolejne dotykowe przyciski są na kierownicy i te już działają dobrze. Mówię już, bo dawno temu, jak testowałem model Velar, to tam przyciski potrafiły się wyłączyć i w ogóle nie działać. Tutaj już takiego problemu nie miałem, chociaż obsługa z poziomu kierownicy jest bardzo trudna. Jeszcze trudniejsza jest obsługa lusterek za pomocą tej płytki tutaj na górze. Tutaj powinny być przyciski fizyczne. Tak jak na przykład pokrętło od głośności oraz od klimatyzacji. W ogóle pokrętło od klimatyzacji po wciśnięciu zmienia swoją funkcję na obsługę wentylacji czy grzania fotela. To jest fajne. W ogóle dolny ekran służy głównie do obsługi klimatyzacji, foteli czy trybów jazdy, a górny to nawigacja, telefon czy ustawienia samochodu. To tak w dużym skrócie, bo niektóre funkcje się mieszają. Cyfrowe zegary za to mają mnóstwo widoków i ustawień i my sami decydujemy, co ma być na prawej, a co na lewej stronie. Oczywiście, jak nie chcemy, to tam nie musi być w ogóle nic wyświetlane, będzie tylko grafika z Range Roverem i to wszystko. Zostaje nam wtedy na środku obrotomierz i prędkościomierz, co w sumie jest fajne. Zwróćcie też uwagę, jak wysoko powędrowało sterowanie od szybami. Ciekawe. To pora na materiały. Skóra i plastiki są niezłej jakości, chociaż jak słyszeliście, daszek nad zegarami potrafi lekko zaskrzypieć. Niestety, też mamy piano black i to na rączkach od drzwi oraz na tunelu środkowym. Tutaj też widać, jak mocno jest porysowane, a auto ma niecałe 20 000 km przebiegu. Skóra na fotelu też jest lekko popękana, ale myślę, że to jest taka kwestia dobrego nawilżenia i wyczyszczenia i te ślady pewnie w większości by zniknęły. Sport miło zaskakuje ilością schowków. Tych jest naprawdę sporo i niemal wszystkie są duże i zamykane. To lubię. Ale jeszcze bardziej lubię to, co jest pod maską. Gama silnikowa Range Rovera Sporta, pomimo nazwy Sport w nazwie, jest bardzo zróżnicowana. Możemy mieć zarówno benzynową 2-litrową rzędową czwórkę o mocy 300 koni, możemy mieć 3-litrowego 250-konnego diesla, a także i możemy mieć 5-litrowy V8 o mocy 575 koni. Jest też hybryda plug-in o mocy 400 koni, diesle o mocach 300 czy 350, a także i 3-litrowa benzyna V6 o mocy 400 koni i jeszcze jedno V8 5.0, tym razem o mocy 525 koni. No wachlarz silnikowy jest bardzo duży. Ja pod maską miałem prawie najmocniejszą odmianę benzynową, czyli 5.0 V8 525 koni. Posłuchajmy, jak brzmi ta bestia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale rozrusznik dość długo kręci, co mi się podoba. Dodatkowo, jak dodajemy więcej gazu, to słyszymy wycie kompresora, co również jest super. Tak, ten silnik nie ma turbo, tylko jest doładowany mechanicznie, czyli ma kompresor. Ale silnik bez obciążenia raczej mało kiedy ładnie brzmi. Co innego wydech. Słuchajcie tego. Petarda, poezja. Ten Sport z tą V8 brzmi fenomenalnie. Ryczy, czasami strzela, warczy, no coś pięknego. Tak powinien brzmieć Sport, a wersja 575-konna, czyli ta SVR, jest jeszcze bardziej dzika i jeszcze głośniejsza. Oj, mam nadzieję, że kiedyś i taką pośmigam. Ale w sumie wystarczy mi w zupełności ten wydech i ten silnik. No i te osiągi.
Katalogowo od 0 do 100 powinno być 5,3 sekundy, co ja sprawdziłem. Wynik to 5,2 sekundy, czyli lepiej niż podaje producent, ale no nie ma szału. Z taką mocą powinno być dużo poniżej 5 sekund, zwłaszcza, że na przykład Jeep Grand Cherokee SRT ma mniejszą moc, bo 470 koni, a potrafi zrobić czasy na poziomie 4,7 sekundy. Kluczem tutaj jest procedura startu, której Range Rover no niestety nie ma. Myślę, że gdyby taką miał i gdyby tak wypuścić go z tych 3-4 tysięcy obrotów, to czas byłby na poziomie 4,5-4,7 sekundy. Zwłaszcza, że przy wyższych prędkościach Sport pokazuje swoje prawdziwe oblicze i czas od 100 do 200 to 12,5 sekundy, podczas gdy wspomniany wcześniej Jeep potrzebuje o 2 sekundy dłużej, a to jest bardzo duża różnica. Poważnie, Sport jest bardzo, ale to bardzo szybki, skrzynia działa błyskawicznie, a auto przy tym brzmi naprawdę rewelacyjnie. Ach, cudo. Szkoda, że aż tak cudownie się nie prowadzi. To znaczy, zawieszenie, mimo iż jest pneumatyczne i w domyśle powinno świetnie wybierać nierówności, to wcale tak nie jest. Tutaj czuć, dlaczego to jest Sport i jest momentami jakoś tak nieprzyjemnie sztywno. Co gorsza, układ kierowniczy pracuje dość ospale i potrzebujemy dużo kręcić kierownicą, a to w przypadku szybkich zakrętów oznacza nieco strachu w oczach, bo auto ma tendencję do nadsterowności, czyli nieco zarzuca tyłkiem. A wtedy kontra takiego słonia wcale nie jest taka łatwa i przyjemna. Ale mówię o sytuacji dość rzadkiej i o bardzo agresywnej jeździe, a pomimo tak wielkiego i mocnego silnika Range Rover Sport wcale do tego nie nastraja. Nim się przyjemnie i dostojnie toczy po mieście czy w trasie. I co ważne, wcale nie musi to być droga asfaltowa. Ba, Sport ma w sobie DNA z prawdziwych Land Roverów i w terenie potrafi dużo, bardzo dużo. Mamy stały napęd 4x4, mamy reduktor, mamy podnoszone zawieszenie z prześwitem 28 cm, a także możemy brodzić w wodzie do 85 cm. Również jak widzicie, kąty natarcia, zejścia czy rampowy są naprawdę niezłe. Dać tylko jakąś terenową oponę i może jakąś inną felgę, bo tej szkoda i myślę, że auto dojechałoby bardzo daleko. Aha, i każdy Sport ma napęd 4x4 i każdy Sport ma automatyczną skrzynię biegów. Nie mówiłem jeszcze też nic o masie, a ta jest dość duża. Sport z V8 waży 2390 kg z kierowcą o wadze 75 kg i bakiem paliwa w 90% zapełnionym. A bak jest ogromny, ma aż 104 litry pojemności. Ale uwierzcie mi, przydaje się, bo auto do najekonomiczniejszych nie należy. W mieście trzeba się liczyć z 20 litrami, a na trasie tak z 12, 13. Chociaż jak tak teraz myślę, to nie jest źle. Jak jechałem ciągle 120-130 km na godzinę obwodnicami, to miałem spalanie na poziomie 11 litrów. Z drugiej strony, jak mi się kończyło już paliwo i jechałem o kropelce w mieście, to zrobiłem 11,8 litra, ale mówię, to była super, hiper, ultra ekonomiczna jazda. Tak tym autem nie da się jeździć. To co? Pora na cennik? Cennik Sporta zaczyna się od 344 400 zł za benzynową odmianę z 2-litrową rzędową czwórką o mocy 300 koni. Najtańszy diesel, czyli 3.0 R6 o mocy 250 koni, kosztuje 367 tysięcy złotych. Jeśli jednak chcecie benzynę, jak testowaną, czyli 525-konne V8, to trzeba wyłożyć minimum 528 tysięcy złotych. Z tym, że ten silnik występuje dopiero od 4. poziomu wyposażenia. Jeszcze droższa jest wersja SVR, czyli 575-konne V8, które startuje od 723 tysięcy złotych. Aha, i mój egzemplarz był nieco doposażony i jego cena wcale nie wynosiła 528 tysięcy złotych, tylko 660 tysięcy złotych. Jest drogo, ale nikt nie mówił przecież, że będzie tanio. Zwłaszcza, że Range Rover to premium z krwi i kości. Terenowe premium z krwi i kości, które oczywiście króluje na bulwarach. Zresztą mnóstwo gwiazd Hollywood, czy gwiazd z Konstancina, uwielbia Range Rovery i to zarówno sporty, zwykłe, czy Velary albo Evoki. Te auta mają coś w sobie, że albo się je kocha, albo nienawidzi. I dokładnie taki jest Sport. Monumentalny, wielki, ciężki,
a z V8 pod maską piekielnie szybki i bezsensowny. Ale ja właśnie za to go pokochałem, za tą bezsensowność, bo przecież nikt nie potrzebuje wielkiego V8 pod maską, ale miło, że wciąż mamy taki wybór. Z minusów Sporta to zdecydowanie wstawki z piano black w kabinie, duża szerokość auta oraz dziwnie zestrojone zawieszenie oraz układ kierowniczy, gdzie zawias powinien być bardziej komfortowy, a układ kierowniczy bardziej precyzyjny. Dodatkowo system multimedialny powinien działać dużo szybciej, ale mimo wszystko świetny wóz, podoba mi się. Aha, i Range Rover Sport to nie jest po prostu sportowa odmiana Range Rovera. Zwykły Range Rover jest jeszcze większy. Warto o tym pamiętać. Cześć!